Dzień dobry Pawle. Jak się Pięknie masz, z tym kubeczkiem, tak. Zostaw ten prawda? kubeczek. To ja ci pokażę, tu jest osiołek prosiaczkiem Bardzo ładny. i to zastanawiam się, bo to nie jest mój kubek. No, ale To wiesz, nie tak. jest mój kubek, ale bardzo... Dzieci stwierdziły, że bardzo do mnie pasuje, zwłaszcza ten osiołek. No widzisz, w kontekście tego, że będziemy rozmawiać o kolorkach, to myślę, że dobry start. Dobra, to wiesz co? No pewnie tak jak zwykle. Mam do ciebie pytanie. Jak żyć? Rozmawiają Paweł Kaukus i Rafał Woźniak. O jakich kolorkach mówisz? O jakich kolorkach mówię? No dzisiaj chcieliśmy chwilkę porozmawiać, może uda się to zwięźle przekazać, o modelu Extended Disk. Dzisiaj chcieliśmy pogadać o kolorkach, znanych często jako model disk, ale tych modeli jest wiele. To tak trochę zależy, kto na co trafił, bo są różne narzędzia, jakieś freesy, jakieś tam 16 personalities, personal profile analysis, PPA, masę tego jest. Ja się jakiś czas temu, nie wiem, czy można tak powiedzieć, akredytowałem chyba w narzędziu, które się nazywa Extended Disk. Jakoś mi tak zagrało, jest bardzo, bardzo proste w swojej strukturze. No i chcieliśmy pogadać o tym właśnie, jak to narzędzie się przydaje w pracy, w ogóle w pracy ogólnie i w życiu, ale w pracy Scrum Mastera myślę wyjątkowo dobrze się sprawdza. Robiłeś sobie w ogóle ten test? Oczywiście, że tak. Ja wiem, jakie mam. Tak, pewnie, żeby się akredytować nawet musiałeś. No, robiłem to wszystkim bliskim, powiem ci. W procesie akredytacji mieliśmy ileś tam tych, wiesz, tych testów do wykonania, Okej. więc robiłem komu się dało. Czy ja disk też mam przypadkiem zrobiony? Bo na początku, jak wspominałeś, o czym będziemy gadać, to myślałem, że w ogóle chcesz gadać o jakichś czapkach Scrum Mastera i tego typu rzeczach, ale jak mówisz, No, że wiesz, to jest dobry też, zdecydowanie dobry temat do poruszenia. Kolorki to trochę co innego. Więc tak, myślę, że trzeba zacząć od zacznij tego. od tego, jakie kolorki ty masz. Znaczy, może zacznijmy w ogóle od kolorków. Jakie są kolorki? Może tak, nie? Jasne. Model disk zakłada, że każdy, w ogóle jeżeli mówimy o disku, to mówimy o czymś takim jak style zachowań. Nasz naturalny styl zachowań, nasz styl adaptowany, czyli taki, w który wskakujemy na przykład w środowisku zawodowym, pracowym, albo jak jesteśmy poddani jakiemuś tam wyjątkowemu poziomowi stresu. Ale upraszczajmy to wszystko na potrzeby tego ćwiczenia tutaj, więc będziemy mówić o stylach zachowań, które to mają 4 jakby kolory, 4 odcienie, więc trochę tak idąc modelowo moglibyśmy zacząć od literki D. Literka D jak dominans, dominacja można by powiedzieć. To jest kolor czerwony, najczęściej się z tym kolorem wiąże tą literkę i to jest taki kolor przypisywany do osób, jeżeli osoba ma ten kolor dominujący, bo zawsze jesteśmy miksem kolorów jakichś tam, to jeżeli masz dominujący kolor czerwony, to tak skrótowo opisując taką postać, będziesz miał na przykład masz taką preferencję, że jesteś czerwony do dążenia do celu jak najszybciej. Jesteś skupiony na tym, żeby ten cel osiągnąć, wypracować. Mówi się czasami, to takie krzywdzące jest, że no matter what, że tak powiem, idziesz po trupach, chociaż to nie musi tak wyglądać. Ale konkret, określony kierunek, cel to jest fundament, nie? Osoby czerwone mogą przez pryzmat tego skupienia na osiągnięciu celu, rezultatu wydawać się nieco, jakby to ładnie ująć, słowa oschłe, komunikacyjnie mogą być tak postrzegane negatywnie, ponieważ osoba czerwona nie ma
w swojej głowie czasu i przestrzeni na to, żeby prowadzić długie dyskusje o tym, że wczoraj zmarł mi króliczek na przykład, nie? Albo, Bo to albo że nie nowy jest serial na Netflixie jest fajny. Kolor czerwony jest fajnym kolorem pod kątem osiągania, wypracowywania efektów, ponieważ jest skupiony na tych efektach, na rezultacie, to znajduje różnego rodzaju drogi, często takie nie to, że na skróty, ale najbardziej efektywne wypracowania jakiegoś rezultatu. I pod tym kątem fajnie jest mieć taki kolor w zespole. To jest bardzo decyzyjny kolor. Natomiast przez pryzmat właśnie tego skupienia na efekcie może faktycznie mieć trudności z takim graniem w drużynie na przykład, nie? To są osoby, które bardzo mocno stawiają na siebie, na to, że one są liderami, one są z przodu całego obrazka. To jest kolor czerwony, tak upraszczając na razie, bo oczywiście wiesz, to wokół tego są duże szkolenia, analizy i tak dalej. Idziemy dalej, więc druga literka to jest literka I. Literka I od influence, czyli wpływ, kolor żółty. Kolor żółty, dominujący kolor żółty pojawia się u osób, które jakbyś popatrzył albo pomyśl sobie o swoich znajomych, albo może w rodzinie kogoś takiego masz, to są te osoby, które są bardzo głośne, bardzo do ludzi, wnoszą dużo pozytywnej energii, uwielbiają rozmawiać o 36 tematach pobocznych do głównego tematu, mają fajny, pozytywny wpływ na zespół, spajają ten zespół, jednocześnie mają duże parcie na ekran, chcą być postrzegani jako te osoby, które ten zespół ciągną do przodu, ale dużo pozytywnej energii od tych osób wypływa, nie? To są osoby w ogóle, które bardzo dużo tematów potrafią inicjować, ale ciężko u nich z egzekucją tych tematów, nie? Egzekucja tematów jest w innych kolorkach często, więc na to należy też brać poprawkę. Fajny taki kolor, który pod kątem interfejsu międzyludzkiego jest w zupełnie innym miejscu niż kolor czerwony, ponieważ ten kolor nie ma problemu z budowaniem relacji, wręcz żyje na relacjach. Jedną z takich podstawowych rzeczy, których kolor żółty się obawia, to jest wykluczenie z grupy. Co osobie z dominującym kolorem czerwonym jest jakby, wiesz, w sumie rybka, nie? Mam do wypracowania jakiś temat, więc jakby jadę z tematem, nie? Dobra, idziemy dalej. Następny kolor to będzie kolor zielony, S. I tutaj są różne terminy po angielsku. Moglibyśmy sobie wrzucić supportive na przykład, nie wspierający, taką. Chociaż tam są różne inne jeszcze słowa na literkę S, które by tu pasowały. Kolor zielony to jest bardzo taki kolor team buildingowy. To jest bardzo kolor osób, które stawiają na to, że w pierwszej kolejności zespół, że ja mam pomóc zespołowi właśnie, kontrybuuję na rzecz innych, w środowisku zawodowym oczywiście. Bardzo cierpliwy kolor, świetnie się wsłuchuje w potrzeby innych, bardzo dobrze edukuje, nie ma z tym żadnego problemu, jest takim kolorem wspierającym, dobrze potrafi sobie rozplanować pracę. Natomiast z takich powiedzmy negatywnych aspektów tego koloru to nie są osoby, które będą tam gdzieś wychodziły, ciągnęły, wiesz, całe towarzystwo do przodu, raczej siedzą w tle. To są osoby, które mogą mieć problem ze zmianami, ponieważ one lubią, jak jest wszystko tak jakby, wiesz, zaplanowane, zgodnie z tym, co ustaliliśmy, więc jak się dzieją rzeczy niespodziewane, to kolor zielony, dobra, lubią mieć wszystko zaplanowane, więc jak się dzieją rzeczy niespodziewane, to kolor zielony się trochę wysprzęgla, zaczyna panikować. I z takich ciekawostek podstawowym lękiem koloru zielonego to jest obawa przed konfliktem, wręcz taka niechęć do wchodzenia w konflikt. No to w sumie jest jakby logiczne też przez pryzmat tego priorytetu, który kolor zielony ma, a tym priorytetem jest współpraca z innymi, nie? Więc jakby wszystkie sytuacje, które są jakimś zaognieniem, mogą prowadzić do zaburzenia tego takiego fajnego środowiska pracy, są
panicznie, że tak powiem, odpychane. Więc naturalnie kolor zielony będzie miał problem z poruszaniem trudnych tematów. Nie? Okej. I co, został Gdzie? niebieski, tak? Tak, został niebieski, tak. Gdzie czerwony na przykład wchodzi w trudne tematy, wiesz, jak w masło, nie? No i został nam kolor niebieski. Kolor niebieski, literka C. Moglibyśmy tu wrzucić w języku angielskim cautious, czyli rozważny. To jest bardzo ciekawy kolor, taki kolor, który ja bym nazwał kolorem analitycznym, uporządkowanym, dyplomatycznym. To są ci wszyscy perfekcjoniści, których możesz znać, to są wszystkie te osoby, które jak spojrzysz na ich biurko na przykład, to tam nie ma nic, tylko jest, wiesz, klawiatura, monitor i telefon pewnie ewentualnie albo kubek kawy. Wszystko musi być mega uporządkowane. Ten kolor bardzo lubi pracę indywidualną. Przez ten pryzmat może mieć problem pracy jako część większego zespołu. I taka ciekawostka z uwagi na tą swoją potrzebę analizowania, wchodzenia głęboko w szczegóły, w detale, no ten perfekcjonizm, z uwagi na tą preferencję ten kolor może mieć problem z podejmowaniem decyzji. Wręcz tutaj się używa takiego sformułowania analysis paralysis, nie? Więc to też trzeba mieć na uwadze, że jeżeli mamy w zespole na przykład same osoby niebieskie, a w naszej branży powiedzmy digitalowych produktów to jest częsta sytuacja, to taki zespół może mieć problem ze sprawczością. On będzie na poziomie kompetencyjnym, analitycznym będzie super, ale żeby jechać do przodu, próbować, wiesz, eksperymentować, to może być tutaj przymrożony trochę. Nie? Chciałem powiedzieć, bo ostatnio słyszałem taką historię w zasadzie o osobie pewnej, która jest bardzo analityczna, w tym, że to wygląda w ten sposób, że analizuje długo, dokładnie i w momencie, kiedy już zbierze wszystkie informacje, zaczyna działać i działa na takim ekstra poziomie, że wymiata po prostu. I myślę, że wynika to z tego, co powiedziałeś na samym początku, że nikt z nas nie jest jednym kolorem, tak? Że Tak. zawsze mamy jakąś mieszankę. Nawet pamiętam, że jak ja robiłem ten test, to miałem niemal porówno punktów w każdym. Mhm. I teraz, co ciekawe, różne modele, różne narzędzia, bo tych narzędzi, bo to jest ta dziedzina wiedzy w ogóle, to jest dziedzina wiedzy. Ona się nazywa psychometrią i tych narzędzi psychometrycznych jest sporo i niektóre dopuszczają taki scenariusz, jak ty powiedziałeś, czyli że dostajesz wynik, że ty masz 25% wszystkiego, a niektóre na to nie pozwalają, wpychają cię, że tak powiem, w określony zestaw kolorów, nie? Podkreślając, że prawdopodobnie te zachowania z jednego z dwóch z nich są gdzieś tam dalej ci będzie do nich. Teraz tak. Cała ta otoczka wokół modelu DISC, to wszystko się ma prawie stuletnią historię, więc nie będziemy tam szczegółowo o tej historii rozmawiać, ale wszystko się wywodzi z psychologii, że tak powiem. I są to narzędzia, które coraz częściej, narzędzia do weryfikacji, do ustalania tych kolorków, coraz częściej się je stosuje przy rekrutacjach, no bo naturalną taką rozkminką, którą mają różnego rodzaju postacie menedżerskie, liderskie, jest to, jaką ja mam obecnie kompozycję kolorów w zespole, być może którego koloru brakuje, albo na co musimy uważać, nie? Ja jakby nie stoję, nie pracowałem w dziale HR, natomiast no też nie chodzi o to, żeby wiesz, próbować rekrutować tylko te osoby, które mają brakujące kolory, bo oczywiście to jest pewien model, to jest pewne uproszczenie, w bardzo dużym stopniu uproszczenie. Myślę się, że to też działa trochę na zasadzie, nie mam na myśli uproszczenia, tylko w ogóle po co się robi te testy przyszłym kandydatom na przykład. Podejrzewam, że chodzi też trochę o to, że wyżej cenimy sobie dopasowanie danej osoby do spełnianej funkcji niż jej kompetencje. W
kompetencji można się nauczyć, a jakby charakteru i stylu zachowania niekoniecznie. Ciężko to jest zmienić, tak? Chodzi o to, żeby, no tak jak mówisz, żeby brać pod uwagę całe spektrum rzeczy i to, że ktoś ma jakąś naturalną preferencję a propos zachowania, to jest jedna rzecz. Kompetencje tej osoby to jest druga rzecz. Historia w ogóle jakby tego nie wiemy często o naszych kandydatach, to są rzeczy prywatne, ale to też będzie miało wpływ na to, jak ta postać się potrafi zachować w pracy, bo tutaj my się bardzo dużo rzeczy. Popatrz, że sporo z tego, jak się zachowujemy, wynika z tego, co mamy wrodzone w genach, ale ogromna część naszych zachowań wynika chociażby z kultury, w której się urodziliśmy, wychowaliśmy. Dobra. Kolejny zestaw. Nawet różnica między nami w Polsce a Amerykanami, tak? Jak Tak. rozmawialiśmy o sprzedaży, że my jesteśmy tacy wycofani często, nie chcemy tego pchać, przy czym Tak. zachodnie, znaczy nawet nie tyle zachodnie, co amerykańskie społeczeństwo w ogóle nie ma problemu ze sprzedawaniem. Przynajmniej tak to wygląda. Tak. I to wychodzi właśnie z kultury, z tego, jak oni to robią wszyscy, a nie wiem, z genów, tak? Tak, no i popatrz jeszcze masz do tego wszystkiego jeszcze jest to, jak byłeś jeszcze tak wychowany w domu. Jakie na przykład przekonania przekazali ci rodzice, nie? To też będzie miało wpływ na to, jak się zachowujesz na co dzień, jakim jesteś człowiekiem. Dlatego na kolorki patrzymy po prostu jak na, wiesz, tak jak jest scyzoryk i on ma masę narzędzi, no to jest jedno z tych narzędzi, no nie? I ono może dużo wnieść. Mi wprowadza trochę kolorytu do życia, bo jestem w stanie na tym etapie dosyć szybko gdzieś tam w głowie sobie poukładać, dobra, to ta osoba na przykład może mieć dominujący kolor czerwony. Tak mi się wydaje. Po sposobie komunikacji na przykład, nie? Po tym, w jaki sposób się ze mną wchodzi w interakcję, więc mając tą wiedzę, ja się mogę dostosować do koloru czerwonego. Na przykład, jeżeli rozmawiam z osobą, która ma dominujący kolor czerwony, to ja będę bardzo mocno skakał, skupiał się na konkretach, na danych, na faktach i odpuszczę sobie tematy, które poruszyłbym bardzo chętnie z osobą żółtą, bo osoba żółta na przykład jest głodna rozmowy, głodna jest interakcji, głodna jest tego, żeby sobie pogadać o tym, że wstała dzisiaj rano i nie wiem, kawa jej się wylała na klawiaturę. To jakby ja się dostosuję wtedy i pogadam o tej rozlanej kawie i to pomoże mi zbudować relację z tą postacią, nie? A też z drugiej strony nie obrazisz się za to, że ktoś właśnie o tym kolorze czerwonym nie nawiąże z tą tego smogu, tak? Jakby zdając sobie sprawę z tego, że to nie wynika z tego, że ta osoba cię na przykład nie lubi, tylko z tego, że to jest tej styl zachowania, jesteś w stanie to zrozumieć, tak? Które wejście Dokładnie tak jak mówisz. I tutaj ciekawą historię przytoczę kiedyś, bo ja w te kolorki, że tak powiem, zostałem wciągnięty, jak pracowałem w duńskiej firmie, to tam taką analizę mieliśmy robioną. Co prawda to był inny model, ale też jakby oparty o kolorki, bo on się nazywał PPA. Przyjechała babeczka chyba ze Szwecji i ona nam to robiła we wszystkich zespołach. Robiła to z nami i ja tam miałem taki ciekawy moment zderzenia, bo trochę od kilku miesięcy wcześniej przed tym warsztatem ja miałem taki zgrzyt z jednym z product ownerów, nie? I to była bardzo taka właśnie osoba dyrektywna, konkretna, oschła trochę w komunikacji, wiesz, taka się wydawała właśnie, bardzo łatwo wchodziła, odpalała jakieś mini konflikty, zaczepki, wiesz, nie? I dla mnie taką ciekawą obserwacją było to, że że na mnie to działało negatywnie bardzo, ja się wycofywałem, nie? W sensie postrzegałem też tą sytuację tak, jakby tam rósł jakaś kosa między mną a tym product ownerem, nie? I akurat tak się trafiło, że byliśmy w tej samej grupie na warsztacie. No i wyszło, że ten gościu to taki ciekawy był Anglik starszego pokolenia, że ten gościu to po prostu tak hardkorowo dominujący kolor czerwony miał, nie? A ja jestem bardzo mocno zieloną osobą. Mam dominujący kolor zielony. Mam w ogóle taki miks, że jestem zielono-żółto-niebieski. I ja się wtedy zorientowałem, że przez pryzmat tych prawdopodobnie
patrząc przez pryzmat tych kolorów, byłem w stanie na tą sytuację spojrzeć z boku. O tak. Tylko znowu tłumaczę, to nie wyjaśnia całej zawiłości, złożoności relacji między mną a tym gościem, natomiast pozwala spojrzeć na tą relację z innej perspektywy i spróbować, wiesz, od tej strony ją zinterpretować. A to, co mi jeszcze bardziej wtedy pomogło, to ja chyba skorzystałem ze swojego żółtego koloru i zaczepiłem tego gościa w trakcie warsztatu, jak rozmawialiśmy o tych kolorkach i mówię, dobra stary, no to jakby to jest ten moment, weź mi to wyjaśnij, nie? Czy jak jest call i ty zachowujesz się w taki sposób, to jakby czy my się tutaj lubimy, czy się nie lubimy, co tu się wydarzyło, nie? Bo ja po prostu tydzień dochodzę do siebie po czymś takim, zastanawiając się, czy my jeszcze się, wiesz, czy tutaj jakby jest na czym budować, a ten gość mówi, ale w ogóle, wiesz, człowieku, nie? O czym my tu rozmawiamy? Przecież to jakiś temat był, załatwiliśmy go, jakby już jest spoko, nie? Wiesz, i to jest taka ciekawa perspektywa, że osoby właśnie z dominującym kolorem czerwonym bardzo narzędziowo postrzegają trudne rozmowy, właśnie takie sprzeczki, nie? Też nie rozpamiętują pewnie, tak? Nie rozpamiętują absolutnie tego, osiągnęły jakiś efekt, temat jest zamknięty, nie? Idą dalej. A to też To jest jest fantastyczna umiejętność. w No. drugą stronę, że my taką osobę w zespole możemy trochę wyczuć, co je motywuje. Czy to... No, kwestia motywacji, to moglibyśmy tu, wiesz, chyba moglibyśmy chyba ją odseparować jednak, że jakby te motywatory to jest osobny taki czynnik i myślę, że może być tak, że osoby, które mają dominujący kolor, na przykład czerwony, żółty, mogą mieć podobne motywatory, nie? Chociaż faktycznie jest tak, że kolor czerwony bardzo mocno stawia na bycie jakby z przodu, wiesz, wypracowanie rezultatu, pokazanie, patrzcie, tak jakby, bo dla koloru czerwonego status jest istotny. Postrzeganie, wiesz, przez resztę jest istotne, nie? Więc to jest, no, tutaj to jest trochę tak, że kolor czerwony buduje sobie ten status przez osiągnięcia, a na przykład tak. kolor żółty też buduje sobie ten status, też ma to parcie na szkło, ale niekoniecznie musi być to poparte osiągnięciami, po prostu to może być osoba ekspresyjna, taka chętnie wychodząca do ludzi, dużo mówiąca i w ten sposób budują sobie status, autorytet. Żółty buduje swój status wciąganiem towarzystwa naokoło. To jest taki, wiesz, to jest taki lider, który potrafi pociągnąć za sobą ekipę, zmotywować tych ludzi, wpłynąć pozytywnie na to, na wyjaśnienie, czemu robią to, co robią, nie? Na przykład. Więc tak jak mówisz, jakby motywator może być podobny, ale droga do tego celu pewnie będzie inna, nie? Okay. I też trzeba to powiedzieć, myślę, że to bardzo ważne, żeby to powiedzieć, że to nie jest też tak, że wiesz, sukces jest przeznaczony tylko dla czerwonego czy żółtego, że jakby to zupełnie nie o to chodzi. Po prostu osoba z każdym stylem zachowań może odnieść spektakularny sukces, tylko droga do tego sukcesu będzie zupełnie inna. Ja ci powiem, że ostatnio spotkałem w zupełnie innym temacie, na innym szkoleniu, jakby temat zupełnie nie z naszej branży, gościa, który z innej części Polski, który się bardzo skupia, taki bardzo właśnie wyczułem go, rozmawialiśmy o kolorkach, on tego nie robił, ale tak go wyczułem, myślę sobie, kurczę, to jest jakiś taki czysto zielony gościu, nie? Bardzo empatyczny, bardzo wspierający i facet mi opowiada o tym, jak ma koncepcję rozwijania biznesu, w którym będzie organizował wycieczki, różnego rodzaju fajne wydarzenia dla starszego pokolenia, nie? Dla osób starszych, które w Polsce generalnie, no niestety często są wykluczane w ogóle jakby z życia społecznego z tytułu tego, że są samotne, nie? I dużo w tej narracji, którą on budował, dużo właśnie wyczułem takiego bycia zainspirowanym, chętnym do działania, ale właśnie przez pryzmat chęci pomocy, nie? Że to był motywator. I jak rozmawiałem z tym gościem i to, co on już zrobił, jakie ma plany, to totalnie jakby widzę tam sukces, nie? W sensie tam jest jakby, to jest świetna przestrzeń w ogóle też biznesowo, więc widzę tam sukces, ale to, wiesz, no to będzie droga do tego sukcesu będzie wyglądała zupełnie inaczej niż jakby się za coś takiego zabrała osoba czerwona na przykład, nie? Tak, podejrzewam nawet, że osoba czerwona musiałaby do jakby obsługi klienta zatrudnić kogoś innego. Bardzo możliwe, tak. Zdecydowała Bardzo o możliwe. wszystkim, tak?
mogłaby być tą twarzą, ale jednak bezpośrednie relacje Tak. musiałby za te relacje odpowiedzieć ktoś inny, przy czym no nie jest powiedziane, że ta osoba czerwona, już tak to nazwijmy, nie dałaby rady, tak? Bo tak jak mówiliśmy od samego No początku, oczywiście, bo to są też rzeczy, których można się nauczyć, jakby wiesz. W sensie, jeżeli masz świadomość, że prawdopodobnie brakuje ci tych umiejętności, to trochę tak jak ze mną. No w sensie, jeżeli ja mam świadomość, że ten kolor zielony jakby u mnie jest dominujący, ile cię tylko namawiałem to na też musi być, nagrywanie to też musi podcastu. być, to też musi być spójne z tobą. W takim sensie, że nie może być tak, że sobie coś wmawiasz, tylko jakby jak wiesz, dostajesz wyniki takiej analizy, czytasz to musi z tobą, jakby to się mówi ładnie po angielsku, rezonować. Więc jeżeli ty to czujesz, no to dla mnie to jest naturalnie, jakby od razu mi się tutaj otwierają zapadki w głowie, dobra, czyli ja w takich, a nie innych obszarach muszę przycisnąć, nie? Na przykład kwestia tego, jak odpalać, w ogóle prowadzić trudne rozmowy, które w świecie Scrum Masterów, Agile Coachy są w ogóle, no jakby nie unikniesz. To są jakby fundamentalnie istotne rzeczy, bo przecież jesteśmy agentami zmiany, więc poruszamy trudne tematy, nie? Więc popatrz, że z jednej strony, tak już przechodząc w sumie do meritum odcinka, z jednej strony myślimy sobie o Scrum Masterach, że jak powiedziałem pewnie o tych kolorach, mi na przykład bardzo kolor zielony pasuje do Scrum Masterów, nie? Jak mówimy sobie o tym servant liderze, skupienie na zespole, wspierający, słucha, cierpliwy, super, ale z drugiej strony niska elastyczność na zmiany, przywiązanie do systemu takiego, jaki jest, niechęć do podejmowania trudnych dyskusji tematów, nie? Więc dużo ograniczeń też, nie? Z drugiej strony popatrzymy na czerwonego, myślimy sobie, kurczę, sprawczy, załatwia problemy, usuwa przeszkody, idzie do celu, wiesz, Robocop, nie? Super, ale z drugiej strony gdzieś tam jakieś ograniczenia na poziomie budowania relacji z ludźmi, gdzie praca w Scrumie to jest praca na maksa, praca zespołu, nie? Więc to są naprawdę takie fajne rozkminki, żeby sobie je zrobić w teamie. To chciałem dopytać, czy uważasz, że są jakieś dominujące kolory, które są najbardziej efektywne dla Scrum Masterów, czy raczej Nie, powinna być właśnie to nie. Właśnie mieszanka? uważam dlatego, że do tej pory jakby, ponieważ pracuję już trochę w branży, to spotkałem Scrum Masterów we wszystkich miksach. I uważam, że to, co jest istotne, to mieć świadomość po prostu swoich ograniczeń i swoich mocnych stron. Może nawet te mocne strony są istotniejsze. I teraz, czy ty do tego dojdziesz modelem DISC, czy modelem, nie wiem, czy Galupem, który ci powie, że też masz jakieś tam, wiesz, figurujesz w jakichś tam kilku kategoriach, czy freezem, czy czymkolwiek innym, to w sumie jest wtórne. Ważne jest to, żeby mieć świadomość tego, w których miejscach jest pole do manewru, do poprawy, albo na których rzeczach warto budować, że tak powiem, nie? Dalej. Bo to sprawi... Jeszcze jest fajne to według mnie przy tych testach wszystkich, bo są pozytywy, są negatywy tych testów, ale ja widzę największy z nich, że zaczynasz zdawać sobie sprawę, że nie każdy jest taki sam jak ty. Nie każdy myśli w ten sam sposób, także może być ktoś, kto widzi w ogóle tą samą rzecz zupełnie inaczej i ma inne podejście, tak? Więc masz też dodatkową perspektywę dzięki temu. No, a przecież wszystko sprowadza się właśnie do tego, żeby uczyć się tej komunikacji między ludźmi, nie? W sensie i wpływania też na ludzi w pozytywny sposób. Niektórzy będą mieli łatwiej z tym, dla innych jest coś, co jest jakimś skillsetem, który muszą posiąść. Nie, na przykład osoby niebieskie, mam takiego jednego znajomego, który ma dominujący kolor niebieski prawdopodobnie. Nawet nie wiem, czy on robił ten test, ale tak jak go czytam, to bym powiedział, że ma dominujący kolor niebieski i świetne recenzje zbiera ten gość w kontekście takiego metodycznego, usystematyzowanego planu rozwoju Scrum Masterów, bo on już pracuje jako Agile Coach, nie? Natomiast na poziomie budowania relacji gdzieś tam ma świadomość, że nie jest. Natomiast na poziomie budowania relacji gdzieś ma świadomość, że to jest dla niego trudne w ogóle, jakby kosztuje go to, wiesz, że on by najchętniej odpuścił tą warstwę, nie? Nie chce mu się gadać o kotkach a czasami tak jest, wiesz, że po prostu
spotykasz się z kimś i spotykasz się z kimś, żeby pogadać o jakimś konkretnym temacie, ale trzeba przez pierwsze 5-10 minut porozmawiać właśnie. Ale trzeba przez pierwsze 5-10 minut porozmawiać o tym, że ta osoba właśnie, tak jak ja dzisiaj na przykład, miała trudny start z dzieckiem w przedszkolu na przykład, nie? Bo to w ogóle, wiesz, to dla tej drugiej osoby to cementuje ten moment, tą relację i buduje fundament pod to, żeby potem odebrać te informacje, na których niebieskiemu zależy. Na przekazaniu tych informacji. Tak, nawet bo to, o czym mówisz, to sobie rozmawialiśmy po prostu przed włączeniem nagrania, tak? I to też sprawia, że daje taki rozpęd do dalszej rozmowy, tak? To nie jest, dobra, Tak, przechodzimy, tak, no. jedziemy temat po temacie. No, tak jak tutaj, mamy rozpisane pytania nawet do tej rozmowy, żadnego z nich ci jeszcze nie zadałem, ale na większość z nich już odpowiedziałeś. No, właśnie to też jest ciekawe. To świadczy o naszym, o jakimś aspekcie żółtego koloru w nas. Tak, bo mamy jakiś skrypt, ale w gruncie rzeczy, wiesz, Coco Jumbo i do przodu. Powiedziałbym, że raczej, No, ale w ostatnim odcinku właśnie chyba tak mówiliśmy o tym, że to wcale nie jest takie hop siup do przodu, nie, tylko absolutnie, naprawdę tak, nie ma co to jest tego. poukładana filozofia. Nie spłycamy. Ostatnie co powiem to, że też, wiesz, jakby ja kojarzę sytuacje w swoim życiu, w których z osobą czerwoną prowadziłem, wiesz, godzinną rozmowę o wszystkich aspektach życia po prostu jakby, nie? I tylko to są takie momenty właśnie, w których wchodzisz głębiej w ten model i zdajesz sobie sprawę, że dobra, czemu ta osoba jest czerwona? Ja o tym wiem. W ogóle robiłem tej osobie na przykład, wiesz, kwestionariusz kiedyś, nie? Więc ja wiem, że to jest czerwono-niebieska osoba, nie? Czemu my właśnie spędziliśmy 1,5 godziny dyskutując o jakichś po prostu tematach od wojny za naszą wschodnią granicą, po nieruchomości, wiesz, w innym kraju, po sytuację gospodarczą, co się z dziećmi dzieje, wiesz, i tak dalej, nie? I warto też mieć to jakby z tyłu głowy, że to nie jest tak, że nie wiem, kolor czerwony na przykład w ogóle nie prowadzi rozmów na ten temat, tylko jak mam przestrzeń na to, właśnie na tym się skupia, wie, że o to chodzi w tej rozmowie, którą prowadzi, to wtedy się otwierają jakby te furtki, nie? Ale jeżeli kolor czerwony ma do załatwienia konkretną rzecz do ustalenia, to on chce zadzwonić, ustalić tą rzecz, odłożyć telefon, bo on potem się zajmuje następnym tematem, nie? Okay. I na to trzeba uważać. To tu mam jeszcze takie pytanie do Ciebie, trochę na koniec, bo myślę, że będziemy się zbliżać do końca odcinka. Powiedz mi, czy widzisz w ogóle w modelu DISC coś, co początkujący Scrum Masterzy mogliby wziąć dla siebie, albo osoby, które chcą zostać tymi Scrum Masterami? Powinny go zrobić? Myślę, bardzo ważne. Nie powinny? Dobrze by było. Ty powiedziałeś bardzo ważną rzecz, czyli no, zapoznać się z tym modelem i to też może w ramach jakiegoś takiego, wiesz, warsztatu, szkolenia, czegoś, co pozwoli głębiej w to spojrzeć. Może książki, jest taka fajna książka Otoczeni przez idiotów, trochę kontrowersyjny tytuł, ale wprowadzająca ten model. Zapoznać się z tym i złapać z tyłu głowy takie zrozumienie, że jesteśmy bardzo różni i to nie jest tak, że jesteśmy otoczeni przez idiotów, tak jak tytuł tej książki, tylko po prostu ludzie mają różne preferencje, nie? I to na pewno pomoże takiemu Scrum Masterowi, Scrum Masterce wystartować w zespole, wyczuć z kim, w jaki sposób się komunikować, ale też na przykład w kontekście budowy relacji poza zespołem i wpływania na kształt organizacji i tego, jak organizacja wchodzi w interakcję z zespołem, rozmowy z interesariuszami i tak dalej, to też jest super przydatne. Zresztą z tego powodu kolorki pojawiają się w zaawansowanym szkoleniu dla product ownerów, PSPO Advanced. To szkolenie oczywiście, tak? Oczywiście. Zapraszam, nie mamy go na stronie, ale zapraszam. Ale Akademia Zwinności.pl Akademia Zwinności. Kiedy może się pojawi Musimy dorzucić, ale chcę powiedzieć, że się pojawiają tam w kontekście modułu o zarządzaniu potrzebami interesariuszy. Bo jak sobie o tym pomyślisz, to jest mega, mega takie zdroworozsądkowe właśnie, żeby potrafić się wczytać w to całe środowisko wokół mnie, nie?
No, więc reasumując, dodajemy to po prostu, otwieramy swoją skrzynkę z narzędziami, ten Scrum Master Toolbox, czy tam cokolwiek innego, jakbyśmy to nazwali, i dorzucamy tam po prostu tą dziedzinę wiedzy, jaką jest, wiesz, jaką są te różnego rodzaju modele Czyli psychometryczne. dobrze rozumiem, że w zasadzie polecasz takim początkującym, pewnie nie tylko początkującym Tak. osobom, po prostu się w to zagłębić, tak? Czyli poczytać o Disku, poczytać o Galupie, Disk, tak? Tak, zdecydowanie tak. I spróbować, no jeżeli macie odwagę, no bo wiadomo, to też wymaga tej odwagi jakby, ale ja tak robiłem ze Scrum Masterami. Często jako Agile Coach wspierałem Scrum Masterów w przeprowadzeniu warsztatów wokół tego w samym zespole. To są fajnie spędzone 2-3 godziny, ludzie z tego dużo czerpią wartości. To jest ta przestrzeń to jest taka przestrzeń w tej części team buildingowej, powiedzmy, nie? I to nie są wydaje mi się, że to jest wartościowe, w takim sensie, że deweloperzy, programiści, czy tam, wiesz, no, analitycy i tak dalej, będą patrzeć na to jako na coś, co jest fajne, ciekawe i każdy do tego podejdzie ze swojej perspektywy. Osoby niebieskie będą to przeanalizowywały, mogą być lekko sceptyczne, osoby żółte się w tym zakochają, wiesz, osoby czerwone zaczną kombinować, o matko, jak ja mogę to, wiesz, wykorzystać, żeby po prostu działać efektywniej i tak dalej, nie? Więc zdecydowanie warto, polecam. Okej. Przyszedł mi od razu pomysł na jeden z przyszłych odcinków. Kiedyś miałem rozmowę ze znajomą, którą zaprosiłem na, powiedzmy, że takie szkolenie, że mam czasami dość tych wszystkich szkoleń, tych testów, innych rzeczy. I czy to jest kwestia sposobu prowadzenia i takiego niedostosowania, w sensie, że bierzesz osoby z łapanki zamiast konkretnie tych, którym mogą się takie rzeczy przydać. No tak, to jest temat na jeden z następnych odcinków, bo on wymaga pogłębienia. Zawsze. A propos, w sensie rozumiem, że to jest a propos pracy Scrum Mastera z zespołem. Tak. Dobra. Co? Na dzisiaj robimy koniec? To na dzisiaj wszystko. Dobra, dziękóweczka, do następnego. Dzięki. Udanego dnia. Na razie. Trzymaj się. Cześć. Jak żyć?